O, co to jest? Według moich wyliczeń wyjdzie mnie, śmieją się ze mnie w komentarzach, zdziwicie się. Proszę Państwa, przyszedł czas na podsumowanie wydatków. Wielu z Was zadawało mi ciągle pytania: Hubert, ile wydałeś na remont do tego momentu? Więc myślę, że to jest dobry moment, aby podsumować wszystkie wydatki. Ogólnie na Instagramie wrzuciłem ankietę na story, w której zapytałem Was, ile Waszym zdaniem wydałem na remont. Sprawdźmy, co pisaliście. 15 tysięcy, 14 tysięcy, 6 tysięcy z 15 tysięcy, 11 tysięcy, 20 tysięcy, 28 tysięcy. Patrzcie, jakie to są kwoty. 50% z Was zagłosowało na to, że wydałem między 10 a 15 tysięcy. Pokażę Wam wszystko, co zakupiłem. 4 okna, okno tarasowe, drzwi wyjściowe. To, czego jeszcze nie widzieliście, zakupiłem płyty, bardzo grube, płyty wiórowe na podłogę, łaty, rury kanalizacyjne. Ogólnie zrobienie elektryki. Wiadomo, elektryka jeszcze nie jest skończona. Cały asortyment budowlany. Pianki, folie, jakieś kołki, przewody, nadproża, dwuteowniki i wszystkie takie pierdoły, które pozakupywałem. Chciałbym z ciekawości, żebyście teraz napisali w komentarzu, ile według Was wydałem na ten moment pieniędzy. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mumi. Kończyć się ocena samochód. Szukając samemu ubezpieczenia, nie dość, że zajmie Ci to dużo więcej czasu, to na dodatek nie znajdziesz tak dobrych ofert, jak na porównywarce ubezpieczeń Mumi. A korzystając z linku w opisie, dostaniesz rabat na 150 zł przy zakupie OC. Przejdźmy już do podsumowania. Zacznijmy od okien. Ile wydałem na okna na dole? Czyli 4 okna i okno tarasowe. Były to okna nowe, 3-szybowe, ciepłe ramki, z lambdą, czy tam współczynnikiem przenikania ciepła, to jest chyba to samo, 0,9, czyli bardzo w porządku. Na nie poszło 2700 zł. Jeżeli chodzi o okna, wiadomo, normalnie nie jedna osoba by pewnie na tyle samo okien i na okno tarasowe wydała 7-8 tysięcy, może i więcej, zależy, no wiadomo, od budżetu. Ja wydałem 2700 za nowe okna, nie po demontażu, z bardzo dobrymi parametrami. Jak to zrobiłem? Po prostu nie kupiłem tego w sklepie. Co to za problem? Pójść sobie do jakiegoś sklepu, do jakiejś firmy, odezwać się, żeby Ci zrobili okna na wymiar, albo pójść sobie kupić gotowe okna w sklepie i wydać 6-7 tysięcy albo więcej za to samo co ja. Mi zależy na tym, żeby się zmieścić w 50 tysiącach. Zrobię wszystko, aby się zmieścić w tej kwocie. Dlatego wszystkiego szukam, jak się tylko da. Okien szukałem około 2 miesięcy. Za okno 400 nowe, takie duże, i tak samo za okno tarasowe 900 zł. No kurczę, myślę, że za same okno tarasowe w sklepie bym dał około 3000. Ja w tej cenie mam wszystkie okna. Jak się chce, to można tanio, więc to wszystko zależy od tego, ile macie czasu na to i czy Wam się chce. Ja Wam pokażę, że to jest możliwe wyremontować tak duży dom ze stanu surowego, dosłownie z surowego, bez podłóg, bez niczego, że da się to zrobić za 50 tysięcy. Jeżeli chodzi o drzwi, za drzwi wejściowe dałem 1600 zł. Dlaczego tak tanio? I są bardzo ciepłe, bo jeżeli chodzi o współczynnik przenikania ciepła, jest to 0,75. Drzwi są bardzo duże, 2,17 wysokości, szerokość 1 m. Są bardzo duże drzwi. Nowe te same kosztują 6000 zł. Ja dałem 1600. Dlaczego? Bo zbiła się jedna z 3 szybek. To są roczne drzwi, więc za roczne drzwi dałem 1600 zł ze względu na to, że pękła szybka. Dla mnie to nie problem, bo dam sobie do szklarza, o ile sam czegoś nie wymyślę, i ja tą szybkę wstawię. I będę miał drzwi, dajmy na to za naprawę, za wymianę zapłacę 300-400 zł za wstawienie szybki i będę miał bardzo ciepłe drzwi za 2000. Można? Można. Jeżeli chodzi o okna na górze, których jeszcze nie widzieliście, po te okna specjalnie jechałem do Trójmiasta. Cholernie dużo kilometrów, bo około 600. Jeżeli chodzi o te okna, jeszcze nie są wstawione, dopiero co do mnie przyjechały. Tylko teraz w sumie tutaj mam takie pytanie do Was, bo nie wiem, jak to zrobić. To są okna bardzo ciepłe, bo współczynnik przenikania ciepła jest 0,6. Są duże, podobają mi się, ale są nieotwieralne. Nie da się ich otworzyć. Jeżeli chodzi o ich cenę, za 2 okna, nowe okna w antracycie dałem 900 zł za 2 okna. 900 zł za nowe okna, duże. Tylko teraz w sumie fajnie, jeżeli ktoś się zna, bo zastanawiam się, czy ich po prostu nie sprzedać, nie szukać okien otwieralnych. Nie wiem, czy to nie będzie zły pomysł, żebym ja dał okna, których się nie da otwierać. Kurczę, niby będzie klimatyzacja na górze, ale boję się, że to może być zły pomysł wstawić okna, które się nie otwierają. Ale przypuśćmy, że je wstawiam, czyli wydałem za okna 900 zł. Normalnie, jakbym chciał kupić znowu ze sklepu, wydałbym z 4. Można oszczędzić? Można. Podsumowując, wszystkie okna i drzwi kosztowały mnie
5200 zł. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Wręcz zajebisty. Proszę Państwa, kolejna przesyłeczka. Bardzo ciężka. Co za ścierwo. Paczuszka od Daniela. Kurde, chyba tutaj jest otwarcie, dobra. I otwieramy. Szmatki? Co to jest? Okej. O kurde! Daniel, co ty żeś mi chłopie wysłał? Rozerwę karton, patrzcie na to. 2 razy bity, nasadki magnetyczne do wkrętarki, zestaw bitów, PH2 same, 10 sztuk, kolejne długie bity, też PH2, długie. O, to nie wiem co to jest. Co to jest? A, to też są bity. Kolejne bity, PZ1. Jeszcze z DeWalta, T30. Kurde, przecież to są najbardziej przydatne te. Dzięki, Daniel. Ale te szmatki mnie naprawdę zadziwiły. Zastanawiałem się, czy to jest jakiś prank. To sobie wypiorę i będę miał koszuleczki robocze. Będą spoko. I patrzcie na to. Patrzcie, ile tarcz. To mi starczy na cały remont. To jest do płytek. Tyle tarcz do cięcia. Chłopie. Bardzo Ci dziękuję, Daniel. Naprawdę spora paczka i miła. Wracamy do odcinka. Jeżeli chodzi o nadproża, które kupiłem, żeby właśnie wstawić okno, żeby zrobić te przejście, za nadproża dałem 120 zł za 4 nadproża betonowe i 2 dwuteowniki, które są nad oknem tarasowym. Kosztowały mnie 130 zł. Właśnie, zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Przypnij dzwoneczek, żebyś wiedział, kiedy filmy się pojawiają. Oczywiście nie zapomnij o zostawieniu lajka pod tym filmem. I będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz taktyczny komentarz dla zasięgu. Możesz napisać cokolwiek. Bardzo mi to pomaga się rozwijać i bardzo Wam dziękuję za każdą chęć wsparcia mnie. Za kotwy montażowe do okien dawałem złotówkę za kotwę. W sklepie kosztują one 3-4 zł za kotwę. Ja dałem za 44 sztuki 44 zł. Normalnie wydałbym 3-4 razy więcej. Można zaoszczędzić na wszystkim. Przejdźmy teraz do elektryki. Ile na ten moment wydałem na elektrykę? Elektryka jeszcze nie jest skończona, ale mam wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne do elektryki. Przewody i puszki kosztowały mnie 269 zł. Gniazdka i włączniki, które jeszcze nie są założone, kosztowały mnie 226 zł. Jeżeli chodzi o samą skrzynkę rozdzielczą plus bezpieczniki, to było to 170 zł. Czyli za całą elektrykę dałem 665 zł. W sumie nie, jeszcze co będę musiał dokupić, to będę musiał dokupić różnicówkę, ale na ten moment wydałem 665 zł. Przejdźmy teraz do wszystkich pianek, zaprawy, wszystkie takie dodatki, które pokupywałem. Kupiłem teraz, przyszło mi, zrobimy opening, zakupiłem do pistoletu 12 pianek montażowych. Są to pianki niskoprężne, z wysoką wydajnością. Jak je będę testował, to dam Wam znać, czy są dobre. Są z Bauhaus. Kurde, pianki, przeczytajcie sobie, o, takie pianki. Jeżeli chodzi o ich cenę, to było to 239 zł. Wszystkie kołki i wkręty, które zakupiłem, wyniosły mnie 283 zł. Z czego zużyłem ich na razie tyle co nic, bo to są do wszystkich innych rzeczy. Na przykład do podłogi, którą będę robił i do poddasza, bo będzie poddasze użytkowe. Już sobie zakupiłem wszystkie potrzebne mi wkręty. Styropian, którego używałem do okien, kosztowała mnie cała paczka 80 zł. Unigrunt, 2 dyszki, którego ciągle używam. Folia w płynie, której używam do okien, 26 zł. MPS i gips, którego używałem do wyrównania przejścia oraz do zamocowania skrzynki, 42 zł. Wszystkie zaprawy, które kupiłem, zaprawy murarskie, tynkarskie, nie, zaprawy murarskie, chwila, ja sobie zobaczę. Tak, zaprawy murarskie, to był koszt około 40 zł. 40-50 zł. Akurat tego dokładnie nie pamiętam. Gdzieś zgubiłem paragon. Pozostałe pianki, które używałem, cen nie pamiętam, ale tutaj Wam wyskoczy, ile na nie wydałem. Teraz przejdźmy do tego, ile wydam na podłogę. Mam już praktycznie wszystko, co mi jest potrzebne, oprócz jeszcze wełny lub styropianu. Jestem w trakcie szukania na ten moment na podłogę. Ile wydałem? Kupiłem 16 płyt wiórowych, 28 mm grubości. Są to płyty drugiego gatunku. Dałem 950 zł, czyli wyszło mnie 60 zł za jedną płytę. Płyty o wymiarach 2,80
na 105. Skąd wynika ta cena? Bo znalazłem płyty drugiego gatunku, czyli pouszczerbiane, o różnych kolorach, z różnych po prostu wiór, resztek płyt. To nie są czyste płyty wiórowe, po prostu brzydkie płyty, których nikt nie chce. Zamiast wydać 100 parę złotych na płytę, wydałem 2 razy mniej na płycie, czyli zaoszczędziłem na podłodze bardzo duże pieniądze. Licząc normalne ceny płyt, wydałbym prawie 2200 zł. Patrzcie, jaka to jest oszczędność. Łaty. 100 metrów łat kosztowało mnie 300 zł. Folia budowlana oraz taśma, którą będę musiał zabezpieczyć podłogi przed zrobieniem konstrukcji na podłogę, kosztowała mnie 196 zł. Podkładki dystansowe do poziomowania podłogi kosztowały mnie 53 zł. I jeszcze jedyne, co mi właśnie zostało do zrobienia podłogi, w sensie do załatwienia, żebym mógł skończyć podłogę, to właśnie wełna lub styropian, który oczywiście nie kupię ze sklepu, bo będzie drożej. Wydaje mi się, że uda mi się dorwać gdzieś taniej. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie wydatków na podłogę, według moich wyliczeń przy robieniu podłogi na dole wyjdzie mnie 3 razy taniej niż jakbym zrobił wylewkę. Będzie to około 3000, jeżeli wszystko się dobrze... Nie, co ja gadam? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 66 metrów podłogi zrobię za około 2500. Zamiast moich planowanych 7000, które sobie wyliczyłem wcześniej. Znalazłem lepszy sposób po prostu na to, żeby przeoszczędzić. A będzie równie dobrze. Właśnie, mam jeszcze do Was takie pytanie. Czy ja powinienem wliczać narzędzia w koszt remontu? Czy to będzie fair, jeżeli ja będę wliczał narzędzia w koszt remontu? Wydaje mi się, że narzędzi nie powinienem wliczać. Czyli na przykład, nie wiem, kupię piłę, kupię cokolwiek, że nie powinienem tego wliczać w remont, bo to mi zostanie. To nie jest materiał budowlany, który zużyję. On zostanie tak jakby w konstrukcji domu. Chyba tego nie będę liczył. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy właśnie liczyć, czy nie. Ja uważam, że nie powinienem tego liczyć, bo nie jest to materiał budowlany, to jest coś, co mi pomaga przy remoncie. No kurczę, to są narzędzia. Ja tego po prostu nie chcę wliczać w remont, chcę po prostu wliczać same materiały. Uważam, że to jest fair i to jest odpowiednie, bo no, narzędzia chyba nie powinny się wliczać. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A my przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o to, ile wydałem za cały remont do tej pory, to jest to 8474 zł. Za to wszystko, co na ten moment zrobiłem, czyli zostało mi jeszcze do wydania 41 526 zł na remont. Myślę, że to bardzo dużo i że się wyrobię bez problemu. I pokażę tym wszystkim niedowiarkom, które właśnie mi nie wierzą, śmieją się ze mnie w komentarzach, że nie dam rady zrobić remontu za 50 000. Zdziwicie się. Jak się chce, to można, wiadomo. W 10 000 na pewno bym się nie zmieścił. 50 000 to z palcem w nocniku. Myślę, że następne podsumowanie zrobimy podobnie za jakieś 2-3 miesiące. Mniej więcej co tyle będę robił te podsumowania. Myślę, że będzie to wystarczające, a wszystkie takie wydatki, jak wiadomo, będziecie widzieć na filmach.